Cześć, tu Kuba z zespołu Cinnamon. Były gitarki, Michał pokazał swoje i pewnie jeszcze pokaże. Dzisiaj czas na perkusję. Wyciągamy z szafy super numer z płyty Perfect Ocean, wydanej w 2013 roku. Utwór pod tytułem Pets and Choices. Dlaczego ten numer? A dlatego, że wykorzystałem w nim bardzo ciekawy beat, którym chciałem się dzisiaj pochwalić. Wewnętrznie utwór miał roboczy tytuł Butelka. Nie dlatego, że ma coś wspólnego z hitem The Police, tylko dlatego, że po prostu wykorzystaliśmy butelkę. Dlaczego butelka? Miejsce, w którym nagrywaliśmy płytę, był to dom, w którym również żyliśmy, jedliśmy śniadania, kolacje i obiady. Prawda jest taka, że wino było po prostu jednym z naszych głównych, a może nie powiem tego mówić, oczywiście nie nakłaniam do alkoholu, ale jednym z naszych produktów spożywczych, może tak. Beat powstał w trakcie nagrywania. Wcześniej mieliśmy już zrobiony riff gitarowy, natomiast wymyślaliśmy, jak zagrać ten numer, żeby był ciekawy. I wpadliśmy na pomysł, że wykorzystamy po prostu butelkę. Jaką polecam butelkę? To jest dobre pytanie. Na pewno nie musi być to butelka z szampana Dom Perignon, to nie jest istotne. Na pewno była to butelka z znanego dyskontu z owadem w logo. Była to litrowa butelka, wino Le Carillon, chyba tak się nazywało, było to semi-sweet, białe wino, pyszne. Tamta butelka miała litr pojemności, ta ma 0,7 i tamta była lepsza. A dlaczego była lepsza? Miała niższy dźwięk, ta jest troszkę zbyt hałaśliwa, daje po uszach. Potrzebujemy statywu łamanego, to jest podstawowa rzecz. Musimy go troszkę zdemontować. Tutaj. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, jest oczywiście życzona butelka. To jest jakieś wytrawne wino włoskie chyba. No to jeszcze włoskie, myślę, z Italii, tak dokładnie. Tak, potrzebujemy chusteczki higienicznej. Potrzebna jest ona do tego, żeby nie uszkodzić butelki. Oczywiście może się zdarzyć, że pęknie. To trzeba brać pod uwagę. Robimy to w ten sposób. Dobra, już mamy coś takiego. No, to sobie tutaj siedzi. Teraz trzeba na to nałożyć butelkę w ten sposób. No i dodatkowo można uzbroić taśmą. Jak już mamy taki idealnie przygotowany hardware, zniknę teraz na chwilę z kadru. Jest nasza buteleczka, bardzo ładnie sobie zainstalowana tutaj spoczęła. Zobaczymy, jak to... No, brzmi jak butelka. Dobra, jak wygląda beat? Beat wygląda tak. Jak tu zagrać? Zacznijmy od stopy i werbla. Jak już mamy bazę stopa werbel, zróbmy sobie teraz 16 na hi-hacie. Coś takiego. Po co 16? Po to, żeby później jakby wykorzystać te 16 na werblu w postaci nutek pian, czyli w ten sposób. 16. Złamiemy sobie ten beat, albo raczej wyrzucimy parę 16 i zostawimy 8 na hechcie. Mamy coś takiego. Ale co z butelką? Gdzie tu butelka? Otóż prawą rękę przenosimy na butelkę, a na hechcie z dodatkiem, żeby beat był bardzo vintage'owy, 8 przenosimy sobie na butelkę i jednocześnie gramy to samo. Co prawą ręką, gramy lewą ręką
lewą nogą na hi-hacie. Mamy coś takiego. I to jest zwrotka i tak zaczyna się numer. Na refrenie jest prosty czwórkowy beat. Z małym wyjątkiem. W miejscu, gdzie jest stopa i werbel, podnoszę hi-hat. Taki specyficzny zabieg wykorzystywany często przez perkusistę zespołu Queen. Posłuchajcie sobie utworu Dragon Attack z płyty The Game i tam jest taki specyficzny beat, w którym Roger Taylor podnosi hi-hat na werbel. Nie pamiętam dokładnie jak to szło, ale mniej więcej coś w ten deseń. Troszkę sobie to pożyczyłem i wykorzystałem to u nas. To tyle. Bardzo fajny numer, bardzo ciekawy pomysł na wykorzystanie butelki. Jeżeli wytrwaliście do końca, to dziękuję bardzo za widownię. Zobaczymy, co uda się nas teraz zrealizować. Zapraszam. I cóż, polecam upcyklingowanie, recyklingowanie butelek i granie.